bieda, której ja się nie wstydzę. O życiu, o biznesie, o podejściu, o mentalu, o biedzie, o wychodzeniu z biedy. Bardzo ważne jest, żebyśmy się otaczali właśnie tymi dobrymi ludźmi. Miałem takie wrażenie, że jesteś dobrym człowiekiem. Po 3 dni nie miałem co jeść, ja nie miałem co pić. Skąd się pojawiła u ciebie w ogóle wizja, żeby żyć lepiej? Rodziny żadnej biznesowej nie było. To ja, mamo, będę najbogatszy w rodzinie. Ale ja dalej mam te doły i nie umiem sobie z nimi radzić. Jestem w tych dołach i nie potrafię z nich wyjść. Straciłem 8-letniego syna. Zacząłem naprawdę bardzo dużo czytać książek. Zacząłem bardzo dużo słuchać audiobooków takich właśnie mentalnych. Również kanałów YouTube. Ja zostałem jako 8-letni syn, a tata zniknął, tak, z mojego życia. Dla mnie dobre relacje z ludźmi, pozytywna energia, to są wartości, które są dla mnie bezcenne. Jak być dobrym właśnie człowiekiem? Najważniejsze jest, żebyśmy my byli świadomi, że po prostu tak świat funkcjonuje. Czy coś zmieni, jeśli będziemy do tego co chwilę wracać i płakać, to nic nie zmieni. Dobro zawsze podwójnie wróci. Zło również. Starać się żyć poza systemem. Nie wszyscy, syneczku, mają takie szczęście, że mogą dzisiaj jechać razem z tatą na Orlik. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Budek. Przedsiębiorca. Od 20 lat z sukcesami wspiera różne inicjatywy charytatywne, sportowe i kulturalne. Doświadczony trener piłkarski. Anioł biznesu doradzający wielu młodym przedsiębiorcom, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Prezes firmy MacBoss, spółka ZOO, zarządzającej markami Tanie Zakupy, Ehedo oraz JB Domy. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem, wyjątkowym gościem jest Jacek Budek. Dzień dobry, Grzegorz, witam Cię serdecznie i witam wszystkich Twoich słuchaczy. Słuchaczy i widzów. Wiemy, że sporo osób słucha nasze nagrania, część ogląda jako telewizję. Zauważyłem, że w wielu domach telewizor wisi, ale służy jako odtwarzacz do YouTube'a i to mi się podoba. Dlatego dbamy też o to, żeby było ładnie, nie tylko żeby audio było fajne, ale poza tym oczywiście dbamy o merytorykę. Dzisiaj muszę najpierw wytłumaczyć, gdzie jesteśmy i kto jest naszym gościem. Jacek jest naszym widzem, to po pierwsze. Czyli potwierdzam, tak jest. Od jakiego czasu nas oglądasz? Pamiętasz? No, myślę, że już od tych pierwszych Twoich filmików gdzieś tam zacząłem oglądać i regularnie, także no, coraz więcej tych filmów, coraz bardziej ciekawsze. Zresztą zawsze gdzieś mnie inspirowałeś tymi swoimi wywiadami z różnymi osobami i potem żeśmy się jeszcze spotkali na konferencji. No i teraz jestem regularnym słuchaczem. Telewizor, tak jak mówisz, wisi wyłączony, lepiej YouTube'a posłuchać. Dokładnie tak. Tak, to się zgadza. Później się spotkaliśmy, najpierw rozmawialiśmy jeszcze przez telefon i to były takie rozmowy o życiu, o biznesie, o podejściu, o mentalu, o biedzie, o wychodzeniu z biedy, o takim głodzie biznesowym. Myślę, że mógłbym powiedzieć, że to... Pamiętasz tą pierwszą rozmowę przez telefon, jak jechałem jeszcze przed konferencją i tam były rozmowy o tym i ty mówisz, Grzegorz, ja ci powiem, jak dzisiaj myślą młodzi. My kiedyś coś nagramy i pamiętam, że to mi zostało w głowie i mówię, dobra. Dokładnie pamiętam, Grzegorz, byłem wtedy w Gdyni w swoim mieszkaniu i nawet wiem, w którym miejscu, jak telefonicznie żeśmy rozmawiali. Tak, każda historia ludzi jest ciekawa, którzy gdzieś zrozumieli sens życia i widzą jakiś cel i warto o tym rozmawiać i przekazywać też tą wiedzę młodym ludziom. Dokładnie tak, bo często jest tak, że narzekamy, nawet to możemy też powiedzieć, że my też narzekamy na tych ludzi niekoniecznie starszych, tylko tych, którzy już się zamknęli. Mówimy, oni już nie są do zmiany. Więc ja mówię, to nie walczmy z tymi, którzy nie chcą się zmienić, nie chcą stworzyć tego życia pięknego, no bo to życie jest naprawdę fajne, kwestia wyboru. Ale na młodych myślę, że mamy jeszcze duży wpływ, bo oni mają większość życia przed sobą. Oni, to też jest ważne, często są w social mediach, oglądają tego YouTube'a, więc te materiały do nich dużo łatwiej docierają. Więc ja postanowiłem, że chciałbym twoją historię, Jacku, tak od początku, oczywiście w skrócie pokazać, gdzie ty byłeś, jak ty myślałeś, co się zmieniło i pokazać też ludziom, że ta góra lodowa, która pływa sobie po morzu czy oceanie, często jest taką metaforą właśnie naszego życia, czy naszego nawet nagrywania, bo dzisiaj powiedzieliśmy, że żeby tu przyjechać do ciebie, wstaliśmy rano i większość tego nie zauważy, tak? Będzie widzieć ten materiał, który trwa jakiś czas i powie, a to tak nagrać sobie, przecież usiedli w biurze i to jest wszystko. A tu jest bardzo długa droga i większości nie widać. I u ciebie w biznesie, bo dzisiaj gdyby tu ktoś podjechał do twojego królestwa, do twojego biznesu, do twojej firmy, to zobaczy dużą firmę,
fajny samochód i powie, temu to się udało. I właśnie niektórzy to wypierają, więc takie pierwsze pytanie na rozpoczęcie tej twojej historii, gdzie ty byłeś? No nie biznesowo nawet, tylko mentalnie. Skąd ty właśnie wyszedłeś? Czy ty byłeś z domu biznesowego, czy nie biznesowego? Co musiałeś zrobić? Taki początek, takich kilka zdań dla osób, które cię nie znają w ogóle. Początek, który ja, że tak powiem, całą tą drogę przechodziłem od najmłodszych lat, był bardzo ciężki. Gdzie niestety u mnie rodziny żadnej biznesowej nie było. Żaden majątek nie był przekazywany, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie. No wręcz przeciwnie, była po prostu bieda, której ja się nie wstydzę, ale wdzięczny jestem bardzo rodzicom, że nauczyli mnie ciężkiej pracy. Przy takiej biedzie, którą wtedy cała rodzina, nie tylko ja, ale i mama, i tata, i siostry, gdzieś tam żeśmy doznali po prostu. Także to były ciężkie czasy. To były lata 80. Wiadomo, stan wojenny. Pamiętam, z przedszkola wracałem, to i czołg po ulicy jechał, bo to był stan wojenny. Być może teraz z perspektywy czasu też inaczej na to patrzę, na podejście do biznesu, w ogóle mental, który obecnie i ludzie młodzi mają, który powinni mieć. Zauważam po prostu rzeczy, które powinniśmy zmieniać. Przede wszystkim w młodych ludziach tak samo. Dlatego, że przeszedłem tak jakby 3 transformacje, czyli lata 80. stan wojenny, potem następne lata to były lata 90., które też już troszeczkę inaczej wyglądały jak lata 80., już bardziej można było je pohandlować i rynek był otwarty. No i taką trzecią to zaliczam te ostatnie przypuśćmy 10 lat też jest inne, które podług poprzedniego czasu też się zmieniło, tak? I co zauważyłem, co staram się przekazywać młodym ludziom, bo nie ukrywam, to mnie bardzo, mówiąc kolokwialnie, kręci, żeby po prostu wchodzili w życie dorosłe z głową otwartą, poza systemem, żeby funkcjonowali. Bardzo często jest tak, że w szkole, czy to średniej, czy podstawowej, rodzice zwracają uwagę na przykład, żeby dziecko miało bardzo dobre oceny. Nie? No tutaj mógłbym zacytować taki przykład z książki, którą czytałem, gdzie ojciec do syna mówi: wiem doskonale, że synku masz dobre oceny, ale pamiętaj w życiu jeszcze o jednej rzeczy, żeby mieć dobrych przyjaciół i dobrych znajomych wokół siebie. Nie? Bo one będą tak naprawdę kreować potem twoją przyszłość, czy to w życiu prywatnym, gdzieś jak mamy znajomych, czy w życiu biznesowym. To bardzo ważne jest, żebyśmy się otaczali właśnie tymi dobrymi ludźmi. I tutaj to nie tylko kanał YouTube, że dzieci obejrzą i tak dalej. Byłoby mi bardzo miło, gdyby też rodzice oglądali na przykład taki kanał. Nie? Wydaje mi się, że kształtowanie swojego dziecka na przyszłość to też dużo zależy od rodziców właśnie, żeby oni mieli umysł otwarty, żeby mentalnie byli w stanie przekazać te najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim właśnie z kim się zadają. Kiedyś babcia mi mówiła: wnusiu, pamiętaj, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Teraz troszeczkę jest to zmienione. Teraz mówią: pokaż mi 5 najbliższych osób, którymi się zadajesz, powiem ci, kim w życiu będziesz. I to jest prawda. Tylko że bardzo często rodzice o tym zapominają. No w edukacji szkolnej też tego, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby ktoś mnie uczył takich rzeczy. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, wiem, że rodzice są zaganiani i tak dalej, ale żeby te rozmowy z dziećmi były, żeby przygotować dzieci, żeby przygotować podstawy finansów, fundamenty finansów, żeby dziecko rozumiało, co to jest wypłata, co to jest kredyt. To są informacje, które młodzi ludzie, wchodząc w świat dorosłości, mając 20, 19 czy tam nawet więcej, one muszą to znać.
One muszą wiedzieć, co to są aktywa, co to są pasywa, co zaliczamy do aktyw, co pasyw. To są teoretycznie bardzo proste rzeczy, które każdy nam powiedzieć, no ja wiem, co to są aktywa, ja wiem, co to są pasywa. No ale potem nawet nie wie, że samochód jest pasywem, do którego trzeba zatankować benzynę, trzeba zrobić przegląd i tak dalej. Również nie pamiętam z mojej szkoły, z edukacji, żeby ktoś mnie uczył o tym. I to są takie rzeczy, takie wartości, które gdzieś ja osiągnąłem jakiś tam poziom w swoim życiu i chciałbym przekazywać, że tak powiem, młodemu pokoleniu. Zdaję sobie sprawę, że wszystkich po prostu się nie wyedukuje, ale dla mnie największą przyjemnością będzie nawet, jeśli kilka osób mi podziękuje, że dzięki panu Jackowi nie są dzisiaj gdzieś, że tak powiem, w dziurze finansowej zapchani kredytami, a przynajmniej gdzieś usłyszeli te podstawy, które warto stosować na początku. Powiedziałeś o tych swoich początkach i że tam nie było biznesu w domu, że tam nie było wzoru, no bo byli rodzice, ale nie robili biznesu, więc pierwsze pytanie poszło w tym kierunku, no to dalej chciałbym dopytać, skąd się pojawiła u ciebie w ogóle wizja, żeby żyć lepiej, żeby żyć inaczej, żeby być przedsiębiorcą, no bo to jest wiadomo, to jest ta góra lodowa, której nie widać. Dzisiaj siedzimy tutaj, możesz powiedzieć, że osiągnąłeś sukces, że finansowy, że biznesowy, prywatny, ale do tego wiele lat pracy i chciałbym zapytać właśnie skąd? Kto był może taką pierwszą osobą, albo kogo podglądałeś jako przedsiębiorcę? Czy ktoś miał lepiej, ktoś miał więcej, w sensie pieniędzy, może lepiej żył, może gdzieś jeździł? Ja miałem takie, dlatego pytam, czy u ciebie też gdzieś ktoś był z boku, kogo podglądałeś i mówisz, okej, czyli inaczej można żyć, to ja też chcę. U mnie historia potoczyła się w ten sposób, jeszcze bym chciał powrócić do młodych lat. Czy to były lata 80., były lata, uważam, takie niełatwe. To wychowanie w domu też wyglądało inaczej. I tutaj myślę, że bardzo ważnym czynnikiem, który mnie, że tak powiem, gdzieś zakorzenił się u mnie w głowie, to była nauka ciężkiej pracy. Myślę, że to jest bardzo ważne również, gdzie ja, chcąc iść na trening piłki nożnej w swoim mieście, a nie miałem blisko w Nowej Soli, żeby dojść na Dozamet na trening. Musiałem tam kilka przystanków dobrych przejechać, a niejednokrotnie biec, bo autobusu nie było, to biegłem na pieszo. Ale żeby na taki trening iść, to musiałem w domu wykonać pracę, która była zrobiona. Gdybyśmy nie mieli zwierzątek w postaci kur, czy świnek, czy nutrii i tam by się nie posprzątało, nie przygotowało, no to nie mogłem iść na ten trening. Nie? Także ta praca musiała być wykonana. Za co jestem bardzo wdzięczny rodzicom, że tej pracy mnie nauczyli. Oczywiście się złościłem. Oczywiście byłem niezadowolony, jak rano z góry w domku schodziłem i kartka litania była napisana, co jest do zrobienia przez cały dzień. Oczywiście, że to musiałem zrobić po szkole. Natomiast jeśli z kartki nie było zrobione, to nie miałem czasu wolnego. Musiałem tą pracę wykonać. Dopiero potem mogłem myśleć o innych przyjemnościach, czy pójście na trening, czy w troszeczkę wieku starszym pójście do dziewczyny na randkę, tak? Także tak to wyglądało. Praca musiała być wykonana i to, uważam, jest ważny punkt, że rodzice zaszczepili tą systematyczność pracy. Ja się pracy nie bałem. No właśnie, mogę tutaj ci się wtrącić, bo dzisiaj często słyszę od rodziców, że dzieci nie umieją pracować. W sensie takim, że w domu nie mają tego nawyku pracy, czyli posprzątania, po sobie zjedzą i wychodzą. Myślę, że wszyscy widzą ten problem w niektórych domach, bo w niektórych rodzice sobie radzą, popracowali nad tym i te dzieci wiedzą, że jeśli zjedzą, to idą pozmywać, że sprzątają po sobie, że ogarniają, że mają jakieś obowiązki. Jak myślisz, przez to swoje doświadczenie, które już masz,
Co podpowiedzieć rodzicom, którzy mówią, kurczę, no ale jak to zrobić, że może nie zaniedbałem i to dziecko nie jest nauczone ciężkiej pracy, bo ty powiedziałeś o ciężkiej pracy, o treningach, o tym, że ogarniałeś dom. Zaraz przejdziemy jeszcze oczywiście do biznesu, bo dzisiaj ciężka praca, niektórzy myślą, że to jest 6 godzin dziennie, najlepiej piątek wolny jeszcze, niektórzy walczą o to, żebyśmy więcej odpoczywali niż pracowali, a efekty wszyscy chcieliby mieć jakieś spektakularne. Jak to połączyć? Czy to w ogóle jest możliwe? Bo ja uważam, że nie. Że nie jest możliwe. Wiesz co, tutaj wydaje mi się, że to od najmniejszego wieku dziecka powinno pewne rzeczy, że tak powiem, zaszczepiać się w dziecku. Czyli jak dziecko bawi się lalkami czy samochodzikiem, to grzecznie, spokojnie trzeba powiedzieć, że po zabawie to powinno być sprzątnięte. Czy to dziecko w pełni rozumie, czy nie, to już takiego znaczenia nie ma, ale uważam, że bardzo ważne są te nawyki, tak? Czy potem jak już jest na przykład córka i troszeczkę dorasta i rodzice widzą, że ona te naczynia może jednak umyć, to powinna po prostu te naczynia umyć. One nie powinny czekać do następnego dnia, tak? Także systematycznie, powoli wdrażać dziecko w odpowiednim wieku do odpowiednich zajęć. Oczywiście, że czasy są inne. Nie trzeba kopać ogródku, bo w blokach mieszkamy, no to gdzie ogródek? Ja akurat miałem ogródek, to musiałem mamie najpierw skopać szpadlem ogródek, żeby truskawki zasadziła, żeby mógł sobie iść na trening, czy 4 tony węgla wrzucić przez małe okienko, żeby pójść sobie do dziewczyny, tak? Natomiast uważam, że systematyka, pomalutku, bo jeśli ten czas zaniedbamy i potem obudzimy się w tym pędzie życia i dziecko ma 14, 15, 16 lat, to podejrzewam, że będzie tak jak mówisz, no będzie bardzo ciężko i prawdopodobnie już się nie da, nie? Także tutaj uważam, że ten wiek od przedszkolnego wieku poprzez szkolny i gdzieś tam liceum powinniśmy pomalutku przyzwyczaić do obowiązków, że w życiu są obowiązki. Tak samo jak musimy iść gdzieś do pracy, czy prowadzimy biznes, czy pracujemy gdzieś w urzędzie, to musimy być świadomi, że trzeba po prostu wstać i iść do tej pracy. I wydaje mi się, że tutaj byłaby dobra droga te dzieci stopniowo od najmniejszego wieku przygotowywać do swoich obowiązków. A jak ty pamiętasz ten moment już dalszy twojej takiej kariery? Kiedy zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze, które pamiętasz, że były takie okej, że możesz coś z tym zrobić? Wiesz, no wychodzisz z domu, wiesz, że tam no nie dostaniesz tej edukacji. Nie masz za złe, no bo też rodzice nie mieli od kogo, ale idziesz, wchodzisz w tą swoją drogę, ścieżkę i zarabiasz jakieś pierwsze, większe pieniądze. Kiedy to było i czy ty pamiętasz doskonale ten dzień, ten moment, może ten miesiąc? Bardzo dobrze pamiętam. W zależności w którym wieku i jakie to były duże pieniążki, bo nieraz i była złotówka i 2 duże pieniądze. Wielką kwotą dla mnie w młodym wieku, ale może tutaj będę faktami operował, jasne, a nie jakąś teorią. Pierwsze jakieś tam pieniążki to gdzieś z drobnego handlu przy pomocy cioci gdzieś tam zarabiałem, pomagając sprzedawać jakieś tam warzywa i owoce. To jakieś zawsze kieszonkowe wskoczyło, ale wydaje mi się, że też gdzieś jakaś ta żyłka biznesowa, być może ta ciocia zaszczepiła we mnie, bo potem pamiętam, ma 1., 2., 3. klasa szkoły podstawowej, byłem ministrantem, też do kościoła miałem bardzo, bardzo daleko i niejednokrotnie rano musiałem biec po prostu, bo autobus albo mi uciekł, albo nie było jeszcze autobusu, bo to były msze na 5 rano. I tam gdzieś zauważyłem pierwszy taki możliwość biznesu. Może to śmiesznie będzie wyglądało, tak na historii myślę, że jeszcze nie opowiadałem. I tam jeśli każdy ministrant miał zaliczoną mszę o 5 rano codziennie i potem w niedzielę, to były w nagrodę, że tak powiem, no ksiądz czy katechetka dawała najlepsze ulice do chodzenia po kolędzie z księdzem. Okay. Najlepsze ulice w sensie takim, że były bardzo, bardzo długie, dużo mieszkańców, no i wiadomo, że zawsze temu ministrantowi coś tam wpadało do tej kieszonki.
I pamiętam, że to były jedne z pierwszych właśnie większych moich pieniążków zarobionych jako trzecioklasista. To po takiej kolędzie, no to mi się w kieszeni nie mieściły te drobne. I to były takie pierwsze pieniążki. Potem akurat ministranta zamieniłem na piłkę nożną i zająłem się trenowaniem w klubie miejscowym, także już troszeczkę mi to przeszkadzało, nie starczało czasu, także potem już grałem w piłkę. Potem gdzieś w myślach po szkole podstawowej cały czas ta żyłka gdzieś tam tego biznesu mi krążyła po głowie. Pamiętam, że trener Marek Kakała, serdecznie go pozdrawiam, otwierał mi furtkę i chciał, żebym do Gwarka Zabrze szedł do szkoły piłkarskiej po szkole podstawowej. I praktycznie byłem na to zdecydowany. Natomiast los tak zrobił, że jakieś tam kontuzji dostałem kolana i torbiel się pojawiła i na egzaminy do Gwarka nie pojechałem. Być może tak miało być. Natomiast w wieku już 16 lat to naprawdę bardzo poważnie myślałem o biznesie. Wręcz chyba byłem świadomy, że to nie piłka będzie moją drogą, chociaż kocham ją do dzisiaj. Jednak ten biznes cały czas gdzieś przeważał. Natomiast byłem też świadomy, że w Nowej Soli, w mniejszej miejscowości, takiej 50 000 ludności, przygranicznie, niedaleko granicy, że też tam nie bardzo jest co takiego dużego zrobić. Ale miałem zawsze informację, dużo rodziny mam pod Warszawą, zawsze miałem informację, że tu wszystko jest, tutaj sklepy są pełne, tutaj piórnik można kupić, zeszyty kupić, u nas za młodych lat tego nie było i gdzieś to w podświadomości, że jakoś w tej Warszawie są większe te możliwości. I decyzja podjęcia opuszczenia domu rodzinnego, wyjechanie do Warszawy. Ale tutaj jeszcze był bardzo ważny moment. Musi być w życiu jakaś motywacja, jakiś cel. I chyba ja sobie nieświadomie ten cel nałożyłem. Mówiąc mamie, która płakała, że gdzieś tam wyjeżdżam w nieznane i w ogóle do Warszawy, że to ja, mamo, będę najbogatszy w rodzinie. Na tatę spojrzałem i również powiedziałem: tato, z twojej rodziny również to ja będę najbogatszy. Zrobiłem to naprawdę nieświadomie, ale tak jak z perspektywy czasu analizuję to wszystko, to ja sobie nałożyłem może nie jakąś presję, czy nie wiem jak to nazwać, ja po prostu sobie dałem motywację i ta motywacja gdzieś mnie kierowała przez potem 20 lat biznesu, natomiast muszę wspomnieć, że to nie było kolorowo, to nie było łatwo. To nie było tak jak mówisz, dzisiaj nagrywamy program, który będzie 30 minut czy godzinę trwał, ale musieliście rano wstać, przyjechać tutaj, nagrać i cały dzień się zejdzie, tak? Natomiast u mnie w tej drodze były dni, gdzie ja po 3 dni nie miałem co jeść. Ja nie miałem co pić. Na brudno chodziłem po wodę olegiocińską, bo była za darmo tam. Także to były bardzo ciężkie czasy. Potem gdzieś tam zająłem się tym sprzedażą warzyw pomalutku, owoców. I gdzieś na pierwsze mieszkanie uzbierałem te pieniążki. To była wielka radość dla mnie. I to nie były wcale duże pieniążki. W porównaniu do tego, powracając do tego kościoła i ministranta, to były małe pieniądze. Ja wtedy jako młody chłopak to miałem pełne kieszenie. Można było powiedzieć, że byłem szczęśliwy i tak dalej. Także tutaj też musimy być świadomi, że to nie jest tak, że wszystko będziemy mieli od razu. I jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, żeby każda młoda osoba, czy to jest dziecko, które ma 15 lat, czy osoby, które tu oglądają i będą oglądały ten kanał, czy to będą rodzice, czy może jakaś babcia obejrzy dla wnuczka, musimy być świadomi jednej rzeczy, że tak jak nam bije serce, do góry, na dół, prawda? Niejednokrotnie byliśmy gdzieś u kogoś w szpitalu, patrzymy na monitor,
serduszko bije do góry, na dół, do góry, na dół. Jak jest linia ciągła, to jest śmierć, tak? I w życiu prywatnym i zawodowym jest dokładnie tak samo. Jak tak każdy sobie spokojnie usiądzie i przeanalizuje, że raz mamy dołek, czyli to serduszko jest na dole. I jesteśmy świadomi tego, to nie będziemy tak emocjonalnie przeżywać. Gdybyśmy byli na przykład nieświadomi, no to mamy co? Dół, depresja, czarne chmury, wszystko widzimy w ciemnych kolorach. Jeżeli będziemy świadomi, że za chwilę będzie ok, bo idziemy do góry, jesteśmy szczęśliwi, biznes nam się udał, zarobiliśmy, tak? Potem znowu spada. No w firmie nie ma tak, że zawsze jest kolorowo, zawsze zarabiamy, każdy miesiąc jest taki sam i tak dalej. Ja nawet u siebie kiedyś sprawdzam, raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. I w życiu prywatnym też tak jest. Czasami jest kryzys, czy z żoną, czy z narzeczoną, z partnerką, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale najważniejsze jest, żebyśmy my byli świadomi, że po prostu tak świat funkcjonuje. To jest, uważam, bardzo ważne. W szkole też, to możemy dostać 2, jesteśmy na dole, dostaniemy 6, jest euforia, jesteśmy zadowoleni, tak? Uważam, że dzieci właśnie powinny słuchać takich kanałów jak twój, Grzegorz, i żeby ta edukacja była od początku, żeby jakaś 2 nie doprowadzała gdzieś do depresji dzieci, a tym bardziej rodzice, żeby nic z tego nie robili, bo to jest tylko ocena. Miliony innych rzeczy w przyszłości będzie ważniejsze niż ta 1, 2, tak? Pomijając fajne powiedzenie starych czasów, że uczeń bez 2 to jak żołnierz bez karabinu, nie? Coś w tym jest. Także tutaj chciałbym zwrócić na tą świadomość, na ten umysł otwarty, aby ludzie spostrzegali świat i życie, że ono nie będzie nigdy różami usłane. Będziemy raz na górze, raz na dole. I przede wszystkim też ważna rzecz, żeby każdy sobie zadał pytanie, czy my na daną sytuację mamy wpływ, tak? Bo jadąc do pracy, czy ktoś jedzie do korporacji, jest wypadek, czy pada śnieg, wpadł w poślizg, spóźni się, padają bluźnierstwa, znowu się spóźnię, a to szef mnie coś tam okrzani, czy coś. A to są naprawdę małe rzeczy. Na to nie mamy wpływu. Chmurki nie weźmiemy paluszkiem, nie przesuniemy w bok, żeby było tylko słoneczko, tak? No ale słoneczko też nas może zarazić, będzie nas razić w oczy i nie zauważymy, jak ktoś nas wyprzedza na drugim pasie i będziemy mieli stłuczkę. Musimy być po prostu świadomi tego, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu, nie przejmować się. Musimy żyć pozytywną energią. Ja zawsze nawet swoim dzieciom na pewno oglądają to i będą pamiętały, w którym miejscu wspominałem i dawałem taki przykład, że budząc się rano, mamy szklankę energii pozytywnej takiej, tak? I teraz jeśli mamy w ciągu dnia czy dookoła siebie złe emocje, złych ludzi, którzy nam tylko narzekają, którzy nam, że tak powiem, tą energię zabierają, to ta szklanka tak ubywa cały czas, nie? Tej pozytywnej energii. I na koniec dnia zazwyczaj jej brakuje. Wtedy się zaczynają znowu dół, depresja, jakieś czarne myśli. A co z tym się wiąże? To idą kolejne rzeczy, choroby, nie choroby. Także ja jestem zwolennikiem, żeby ta szklanka do końca dnia zawsze wystarczyła pełna, a po drodze przede wszystkim, żeby ludzie, którzy nas otaczają, dolewali nam tej pozytywnej energii, a nie jej nam zabierali. Jeśli tego w życiu będziemy świadomi i będziemy rozumieć, jak ten świat funkcjonuje, naprawdę będziemy szczęśliwi. Tak jak ja jestem szczęśliwy, jestem zadowolony i pełen zawsze energii pozytywnej. Spodobała mi się, Jacku, ta metafora i z tym wykresem, z tym monitorem w szpitalu, gdzie widzimy, jak faktycznie to serce pracuje, no i to życie faktycznie tak wygląda. I często o tym zapominamy, bo oglądając telewizję, oglądając internet, widzimy te ładne obrazki, te szczęśliwe obrazki. Przeklikując zdjęcia znajomych, logiczne jest,
że oni nie będą wrzucać zdjęć tragicznych, tak, nieudanych rzeczy, porażek, tylko na tym Instagramie czy TikToku są zazwyczaj zdjęcia pozytywne, wakacji, z jakiegoś super samochodu, że generalnie fajnych chwil, no bo chcemy te chwile zachowywać. I jak my przeklikujemy to wszystko, no to widzimy tylko szczęśliwe, fajne, bogate i udane życie znajomych. Dlatego wydaje nam się, i zapominamy o tym wykresie, o którym ty powiedziałeś, i zapominamy, że to życie jest właśnie góra, dół. Czasami stagnacja, że nic się nie dzieje, albo robimy sobie przerwę i nie wiemy właśnie ani góra, ani dół. No to ja chciałem zapytać właśnie przez tą twoją zawodową drogę, o której sobie porozmawiamy, jak przejdziemy pewnie do tyłu, do magazynów, bo za twoimi plecami jest, myślę, miliony produktów. Tak, miliony produktów, myślę, na pewno. No, dużo jest. Dużo jest. Więc tam jak będziemy, to sobie o tym porozmawiamy. Ale chciałem tutaj zadać pytanie, jak ty sobie radziłeś właśnie z tymi dołami? Jak byłeś w dole? Jak ten wykres był na dole? Przez te wszystkie lata, co ci najbardziej pomagało? Czy ty na początku nie wiedziałeś jeszcze i po drodze dopiero zbudowałeś sobie może kogoś, może środowisko, może przyjaciela jakiegoś, może znajomego? Nie wiem. Właśnie chciałem, żebyś nam powiedział, bo wielu ludzi ma te problemy, mówi fajnie, zainspiruje mnie Jacek, ale ja dalej mam te doły i nie umiem sobie z nimi radzić. Jestem w tych dołach i nie potrafię z nich wyjść. Myślę, że tutaj będę dobrym przykładem dla wielu osób, jeśli będą oglądać tą audycję, że życie potrafi znokautować. Ja oczywiście też takie momenty w swoim życiu miałem. Natomiast tak jak wspomniałem, jest góra, dół. Tak? Ja miałem w 16, w 17, w 18 roku bardzo wysoką górę. Wszystko mi się udawało, wszystko było pięknie. Marzenia dalej były, cele kolejne również. Natomiast przyszedł też dół i to straszny dół, ponieważ straciłem 8-letniego syna, który pojechał na obóz harcerski i nigdy się wrócił z niego, ale już prosto do szpitala, a ze szpitala już go nigdy nie zobaczyłem. Także ten dół przyszedł i myślę, że to był taki kluczowy punkt w moim życiu, w którym po tym okresie czasu otworzyłem w pełni umysł i zrozumiałem, jak naprawdę życie funkcjonuje. A zrobiłem to w ten sposób, że oczywiście byłem zawsze silny, mocny, sport mnie nauczył walki, wygrywania, przegrywania. To też na pewno dużo mi przy takiej tragedii pomogło. Natomiast po śmierci syna nie poszedłem do psychiatry, nie poszedłem do psychologa. Gdzieś z poprzednich lat ta siła i otwartość umysłu, otwartość do ludzi skierowała mnie właśnie na edukację. Edukację o życiu, o mentalu takim, jak myśleć i spostrzegać ten świat i zacząłem naprawdę bardzo dużo czytać książek. Zacząłem bardzo dużo słuchać audiobooków takich właśnie mentalnych, również kanałów YouTube. To tam wtedy w tym okresie czasu gdzieś tam zacząłem subskrybować te osoby, które na mnie pozytywnie wpływały, które przekazywały mi pozytywną tą energię do tej mojej szklanki, bo ona była wyschnięta naprawdę maksymalnie. I to był taki punkt zwrotny, gdzie po roku, po 2 nie wylądowałem w psychiatryku, czy po prostu nie przeszedłem jakiegoś załamania psychicznego. Mam też znajomych, którzy stracili dzieci i niestety jest duży problem z tym. Także jest to tragedia straszna i ludzie żyją z tym wiele lat w depresji, w załamaniu, w takich czarnych chmurach. Natomiast ja stanowczo stwierdzam, że ta edukacja pomogła mi w miarę jakoś z tego wyjść. Mało tego, ona mi więcej jeszcze otworzyła umysł. Inaczej zacząłem spostrzegać świat, inaczej zacząłem spostrzegać biznes.
Inaczej zacząłem postrzegać swój czas wolny, swoje przyjemności i to się sprawdziło. Dzisiaj jest, zaraz będzie 4 lata, za miesiąc po śmierci synka i naprawdę wykorzystałem ten czas w 100%. Także to był punkt taki zwrotny, gdzie dzisiaj z pełną świadomością, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mam w pełni otwarty umysł, żyję poza wszelkimi systemami i jestem szczęśliwy. Dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo nie musiałeś. Tak. To po pierwsze. Po drugie, że uznałeś, że to może wielu ludziom pomóc, tym, którzy są w takich momentach i tak jak mówisz, nawet w piękny dzień widzę tylko czarne chmury, bo tą historię sobie co chwilę odtwarzają. I myślę, że coś nas łączy. Nie wiem, czy ty znasz tą historię. Ja straciłem tatę, kiedy miałem 8 lat. Czyli to w drugą stronę. Współczuję, ale... To w drugą stronę. I ja zostałem jako 8-letni syn, a tata zniknął, tak, z mojego życia. I później jakby ja cały czas jako... Czy jakiś wspólny mianownik jest jakiś tu, a tu 8-letni. A ty miałeś 8-letniego syna. Który był moją nadzieją, w którego wierzyłem, że gdzieś kiedyś tatę zastąpi, które były marzenia, jakieś tam wizje, no ale nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi i tutaj jest, jeszcze bym powrócił do tego, że no czy mamy na to wpływ? No nie mamy na to wpływu, to się po prostu już stało, tak? Nie żyjmy historią. Oczywiście w moim przypadku ja sobie regularnie odwiedzam miejsce, gdzie on jest i gdzieś tam sobie rozmawiam i tak dalej. Natomiast no, czy coś zmieni, jeśli będziemy do tego co chwilę wracać i płakać, i to nic nie zmieni. Natomiast historia to już jest historia. Jutro nie wiadomo, co będzie. A dzisiaj obecna chwila to jest dar od Boga, że tu jesteśmy, możemy rozmawiać i dziękujmy za to, że możemy tutaj się spotkać. Dokładnie tak. Ja miałem takie wrażenie, jak cię poznałem, to ci powiem, bo chyba nigdy ci o tym nie mówiłem, takie pierwsze i rzadko to mam, że miałem takie wrażenie, że jesteś dobrym człowiekiem. I później przez te nasze kolejne spotkania mądrym, doświadczonym, znającym ciężką pracę, z sukcesem, również finansowym, o którym też mówiłeś na kanale, ale dzisiaj nie o tym, więc nie będziemy w szczegóły wchodzić, ale o tym też powiedziałeś. Więc mi się to wszystko zgadzało i teraz chciałem cię zapytać właśnie, jak być dobrym właśnie człowiekiem? Bo dzisiaj wchodzimy w ten nowy świat cyfryzacji, sztucznej inteligencji, wielu rzeczy sztucznych, tak bym powiedział, gdzie to, co żywe, to, co prawdziwe, czasami ciężko odróżnić od tego, co jest sztuczne, co jest komputerowe, co jest stworzone, żeby nam było łatwiej. I ludzie wracają do tej natury, tak? Szukają tego człowieka prawdziwego, nie chcą rozmawiać z maszyną. Oczywiście nam to pomaga i nie możemy znowu tego zmienić, ale jak być dobrym człowiekiem? Bo ty w tych czasach się odnalazłeś i mówisz o tych wartościach, o tym, żeby szanować drugą osobę. O wielu rzeczach mówisz. Chciałbym, żebyś znowu chwilkę na tym się teraz skupił. Jeśli chodzi o wartości, które ja stosowałem w swoim życiu, to z pełną świadomością mówię, że bez takich wartości jak skromność, pokora i wdzięczność, oczywiście uczciwość, to ciężkie będzie życie. Osoby, które mają w sobie złość, nienawiść, nigdy nie będą miały dobrego życia. To jest, myślę, że tutaj nic nowego nie wymyśliłem. Natomiast też czasami się zastanawiam, dlaczego ludzie mają w sobie tyle złości, dlaczego są zazdrośni, dlaczego nic nie robią. Tylko patrzą na ten sam wierzchołek, że ktoś coś tam ma. Po poprzednim moim filmie niektóre komentarze też takie były, ale ja nawet nie komentuję. Ale to takie skrajne, myślę. Tak, nawet nie ma co komentować, bo jeśli dana osoba widzi w większości ludzi jakichś kombinatorów i tak dalej,
to ja nie jestem zły. Mi takiej osoby jest naprawdę szkoda, że nie trafiła w swoim życiu na takie osoby, które by otworzyły, przynajmniej pomogły otworzyć takiej osobie umysł, żeby zrozumiał, jak w ogóle funkcjonuje świat. Jeśli chodzi o jakie rady dać młodym ludziom i tak dalej, na pewno trzeba być zawsze dobrym człowiekiem, ponieważ dobro zawsze do nas z podwojoną siłą wróci. To jest sprawdzone. Nie tylko ja o tym mówię, też tutaj jakichś nowych rzeczy wiele nie powiem, natomiast trzeba to powtarzać, trzeba edukować tych ludzi, żeby wiedzieli, że bez tego będzie ciężka droga w życiu po prostu. Dobro zawsze podwójnie wróci. Zło również. No i teraz pytanie, kto czego oczekuje od życia. Ja na tyle jestem świadomy, że oczekuję samych dobrych rzeczy w swoim życiu, więc oddaję od siebie to samo. Nie ma tutaj w parze, nie może nic iść innego. Jeśli dajemy dobro, ono po prostu wróci. Pokora. Nie ma takich pieniędzy, nie ma takiego majątku, którego by człowiek nie stracił, którego by z różnych przyczyn nie pozbył się. Naprawdę wiele można by było tutaj przykładów przytaczać. Pokora i szacunek musi być zawsze. I do ludzi, i tak samo do pieniędzy. Pieniądze nie są dla mnie najważniejsze. Dla mnie dobre relacje z ludźmi, pozytywna energia, to są wartości, które są dla mnie bezcenne. Aby spotykać się z ludźmi, które nadają na podobnej częstotliwości jak ja. Mam troszeczkę taki gdzieś dar z góry, gdzieś otrzymałem, że ja potrafię się dostroić do częstotliwości osób i wtedy jest ok. Obrazując to na nuty na 5-linii, to po prostu ja z dolnego jestem w stanie się gdzieś do górnego dostroić i mi to nie robi żadnego problemu. Natomiast jeśli ktoś już nadaje na innej częstotliwości poza 5-linią, to unikam takich osób. To nie jest, że staję się jakiś wyższy od nich, czy nie absolutnie i porozmawiam i nawet pocieszę. Jak mogę, to doradzę. Natomiast takie osoby nie funkcjonują ze mną na co dzień, tak? Które są najbliżej mnie. Najbliżej mnie mogą być osoby, które tylko dolewają do mojej szklanki pozytywnej energii. I tutaj co jeszcze mogę polecić? Oprócz tej edukacji, czyli czytania fajnych książek, właśnie takich, gdzie ten mental jest podnoszony, audiobooki, ale przede wszystkim też spotkania z ludźmi, taka otwartość. No zobacz, spotkaliśmy się, tak jak mówisz, wtedy na tej konferencji, gdzieś tam żeśmy telefonicznie porozmawiali. Nikt wtedy by nie powiedział, że dzisiaj będziesz w Skierniewicach, coś tam będziemy nagrywać. I ja tak samo dołączam do grup świetnych ludzi. Pozdrawiam serdecznie moją grupę. Ten, kto wie, to będzie wiedział, o jaką grupę chodzi. Pozdrawiam wszystkich chłopaków. Jestem zaszczycony tam być i dumny również. Wiele jest takich grup biznesowych, gdzie można dołączyć, gdzie z tymi ludźmi można spędzić fajnie czas i przede wszystkim nie odbierać złej energii podczas spotkania, bo to jest najważniejsze. Natomiast zawsze przyjdzie jakiś prawy sierpowy czy lewy sierpowy, tylko jak on przyjdzie, a będziemy tego świadomi, to nie będzie bolał w ogóle. Także tutaj jeszcze ten wirtualny świat, który jest, która gdzieś ta dopamina jest wszczykiwana bardzo szybko do młodych ludzi właśnie, oglądając czy to TikToka, czy Instagrama, czy te influencerki młode, które mają miliony wyświetleń. Oczywiście wielki szacunek dla nich. Gratulacje za pomysł biznesu. Tylko ci młodzi ludzie również muszą być świadomi, że to nie wszystkim się tak uda, tak? Że to
nie jesteśmy w stanie skopiować danego biznesu, czy to jest mój biznes, czy to jest twój biznes, czy to jest jakiejś fajnej dziewczyny influencerki, która ma kilka milionów. Tego się nie da zrobić tak. Oczywiście można pracować, próbować i tak dalej, natomiast to jest ciężka praca. I dzisiaj widzimy na tych komunikatorach, na tych social mediach same piękne rzeczy. Ja, żeby zobaczyć ulubionego piłkarza, którym był Zbigniew Boniek i z 20 ganiał po mundialu w Hiszpanii, to musiałem o 4 rano wstać, iść o 5 do kiosku Ruchu, za czym otworzę i poczekać na gazetę Razem, żeby ten jeden plakacik mieć. No dzisiaj Messi czy inne gwiazdy światowego futbolu, no widzimy ich na 10 zdjęciach 5 razy, przewijając Instagrama. I to jest zupełnie jakby inny świat, nie? Ale uważam, żeby rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i nawet ze znajomymi, jak oni są starsi, żeby ten umysł jednak otwierać i starać się żyć poza systemem. To jest taki mój priorytet, który chciałbym po prostu przekazywać. Nasz system może kiedyś był dobry dla naszych dziadków, rodziców, którzy... No ale on już nie działa. On już nie działa, to są już inne czasy. Natomiast wiele osób jest z tego systemu, które coś chcą w swoim życiu zmienić. I tego im życzę, żeby udało im się zmienić, żeby właśnie takich audycji, programów słuchali jak u ciebie, Grzegorz. No mówisz, że świat inny, ale te wartości uniwersalne chyba są dalej, o których powiedziałeś, czyli pokora, czyli prawdziwość, tak, uczciwość i wiele innych. Myślę, że te wszystkie elementy sprawiły to, że ten sukces finansowy również u ciebie wystąpił. Również sukces, bo tych rzeczy się pojawiło. To chciałem zapytać o te pieniądze, nie o kwoty, tylko bardziej o to, jaki sobie prezent zrobiłeś, o którym mógłbyś powiedzieć, czyli na przykład marzyłeś o czymś i wcześniej nigdy nie mógłbyś sobie takiego prezentu zrobić, a to się wydarzyło, to zapytam o ciebie i zapytam dodatkowo, na przykład co udało ci się zrobić dodatkowo może dla świata, może dla kogoś, dzięki temu, że pieniądze pojawiły się większe niż może nawet się spodziewałeś. No bo jak już spełnimy swoje marzenia, no to czasami chcemy pomagać światu, komuś. Jeśli chcesz o tym oczywiście mówić. To nie jest jakąś wielką tajemnicą. Tak jak powiedziałem, wartości, które ja stosuję, to jest to właśnie to dobro, to jest ta wdzięczność. Ja stosowałem u siebie w firmie coś takiego, że zawsze z jakichś zarobionych pieniążków, czy to były mniejsze, czy średnie, czy nieraz troszeczkę większe, ja po prostu zawsze jakąś część, może być to mała część, przekazywałem gdzieś na cele takie naprawdę dobre. Nie chciałbym teraz o tym mówić dużo i tak dalej. Myślę, że wiele osób tego doświadczyło i też będą oglądały tą audycję, ten program, że faktycznie tak jest. Czym więcej dajemy, tym więcej wraca. Miałem kiedyś w życiu taką sytuację, gdzie też mnie serce zacisnęło. Był tam problem z chorobą pewnego dziecka i uważam, że zachowałem się tak, jak powinienem się zachować. Pomogłem. Natomiast po tygodniu przyszedł mi taki zwrot w postaci biznesu, że był kilkaset razy większy. I ja jestem dobrym obserwatorem w życiu, czyli jeśli pewien mechanizm działa i się sprawdza, to należy go powielać. I do dzisiaj na przykład przyjąłem taką zasadę, że drobne pieniądze po prostu co miesiąc regularnie przeznaczam na chore dzieci. To są drobne kwoty, to nie są jakieś duże pieniądze, ale robię to regularnie, ale powiem dlaczego. Dlatego, że każdy miesiąc się zaczyna od 1 i zawsze 1 moja pracownica przelewa te drobne kwoty na te chore dzieci. A ja mam taką satysfakcję, że do mojej szklanki
od razu 2 kolejne są dobrej energii dolane. Niby prosta sprawa i naprawdę nie mówię tego w celu, że się pochwalenia, że daję kilkaset złotych, bo to są małe pieniądze, a tu chodzi zupełnie o coś innego. Tu chodzi o pozytywną energię, żeby mieć na cały miesiąc, że to chodzi o podświadomość, która w mojej głowie tkwi. Jacku, jest pierwszy, super, pomogłem i już mam tą pozytywną energię, tak? I takich różnych rozwiązań szukam zawsze w swoim życiu, żeby zawsze ta pozytywna energia wracała. To jeszcze to marzenie spełnione swoje. No bo często te marzenia mamy, te cele mamy, na początku to nazywamy je marzeniami, potem oczywiście trzeba je w kalendarz wpisać i rozpisać, jak to zrobić, ale te cele, czy miałeś coś, czy masz coś, co dopiero sukces finansowy w firmie umożliwił, że mogłeś sobie kupić, gdzieś polecieć, coś zobaczyć, no jakaś taka rzecz, ale pomyśl o sobie, czy jest... Pierwszym sukcesem moim, to jeszcze muszę cofnąć do tego wyjścia z domu, jak opuszczałem dom rodzinny, gdzie mamie powiedziałem, że to ja będę najbogatszy z mamy rodziny i najbogatszy z taty rodziny, to tam jeszcze zapomniałem dodać, było takie stwierdzenie, to ja będę widział pierwsze palmy, to ja pierwszy będę leciał samolotem, bo to były rzeczy, które na tamten moment wydawały mi się nieosiągalne. W telewizji tylko można było zobaczyć. No, może nawet nie. Wtedy chyba nawet jeszcze, no wtedy już może tak, okej. I małe rzeczy mnie cieszyły, że wyjechałem sobie do Egiptu czy do Turcji na pierwsze wczasy po iluś latach. To były dla mnie te spełnione marzenia. To była ta realizacja tych celów, które miałem gdzieś tam założone. Oczywiście potem sobie następne cele wyznaczałem, dalej wyznaczam i myślę, że na tym życie polega właśnie, żeby te cele były wyznaczane i realizowane. I to jest właśnie piękne. Oczywiście gdzieś tam nieraz się podnosi tą poprzeczkę do góry, ale to też nie jest tak, że w kolejnym roku jeszcze ją trzeba wyżej podnieść. Można iść w innym kierunku, może to być inny troszeczkę cel. To nie wszystko polega na biznesie, żeby cyfry się zgadzały. Ja myślę, że każdy przedsiębiorca, każdy biznesmen, który ma umysł otwarty i gdzieś tam osiągnął jakiś sukces, to on już wcześniej sobie zapełni jakąś poduszkę taką finansową, gdzie te pieniądze tak naprawdę pracują dla niego, a on nie goni za pieniędzmi, tak? Bo ktoś może stwierdzić, no ty gonisz za pieniędzmi, no ja nie gonię za pieniędzmi, pieniądze pracują już dawno na mnie i na moje dzieci i na moją gdzieś tam przyszłość. I wydaje mi się, że to jest właśnie tędy droga, nie? Żeby sobie te cele wyznaczać. Celem może być jakaś wspaniała podróż, celem może być spotkanie jakiejś osoby, którą się wymarzy po prostu w swoim życiu i dążyć do tego celu. Wiele może być różnych celów, to nie muszą być tylko finansowe. Natomiast tutaj bym jeszcze do tego dodał fajną i taką z praktyki rzecz, żebyśmy sobie nie wyznaczali daty, żebyśmy sobie nie wyznaczali terminu osiągnięcia tego celu. To po prostu przyjdzie. Jeśli sobie w podświadomości zapiszemy i zobrazujemy, to tak będzie, ale żeby nie czekać, że to ma się stać jutro, że to ma być za tydzień, czy to ma być za rok. To po prostu przyjdzie i tutaj jeszcze raz powtórzę, jak wcześniej w wywiadzie w poprzednim wspominałem o książce i audiobooku Sekret Przyciągania. To naprawdę działa. Jacek naprawdę z tego korzysta. Mhm. Dobrze, Jacku, no to zapytam cię na zakończenie, za co ty jesteś wdzięczny? Wdzięczny jestem za to, że jestem szczęściarzem. I tutaj też cię zaskoczę. Ty też jesteś szczęściarzem, panowie kamerzyści też są szczęściarzami. I tak naprawdę wiele ludzi jest szczęściarzami, tylko że nie widzą tego.
Dlaczego jestem szczęściarzem? Dlaczego ty jesteś szczęściarzem? Zobacz. Masz rękę, masz drugą rękę, masz nogę, drugą nogę, ucho, drugie ucho, oczy. Możesz normalnie funkcjonować. Jesteśmy szczęściarzami. Za to jestem wdzięczny, jestem wierzący, za to, że mogę normalnie funkcjonować. Ponieważ nawet ostatnio z synkiem jechałem samochodem i o tym rozmawiałem. Nie bardzo tak zrozumiał, o co chodzi, ale już od młodego wieku zaczynam z dziećmi rozmawiać na takie tematy. Mówię, nie wszyscy, syneczku, mają takie szczęście, że mogą dzisiaj jechać razem z tatą na Orlik, ponieważ są dzieci w szpitalu, czy mają chemioterapię, czy nie mają nogi, czy nie mają ręki. Chociaż bez nogi to nie ma jeszcze jakiejś tragedii. To jest szczęście, że możemy normalnie funkcjonować, tak? Jechać sobie, czy iść do pracy, czy jechać na wycieczkę, czy z synem na Orlika, czy z córką pójść do kawiarni. My jesteśmy szczęściarzami. Pieniądze, inne rzeczy, to jest dalsza część. Jeśli będziemy mieli umysł otwarty, będziemy dobrymi ludźmi, uczciwymi, to naprawdę to wszystko przyjdzie. Nie może być czarnych myśli, nie może być czarnych chmur i złych czy z umysłami zamkniętymi ludzi dookoła nas. Wtedy będziemy spokojni, będziemy szczęśliwi. Myślę, że za to jestem wdzięczny, że jestem szczęściarzem. Spodobało mi się to. Dziękuję. Jesteś szczęściarzem. Dziękuję ci bardzo, Jacku, za otwarcie się, bo dużo powiedziałeś. Myślę, że inspiracji tu jest cała masa, więc bierzcie i korzystajcie, bo żeby się to nie zmarnowało. Tak, myślę, że jeśli nawet jakaś część ludzi, która będzie odsłuchiwała ten program, skorzysta z tego, to będę jeszcze bardziej szczęśliwy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.